I might be hooked on you. All of the things you said to me, it seems like you like me. Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Dziennie rozpoczynamy skwaszeni, bo miałem problemy ze zgrywaniem materiału z wczorajszego dnia. Musieliśmy troszkę zboczyć z trasy i stracić około 2 godziny na dojazd i zakupy, które, jak się później okazało, na nic się nie zdało. Nie wiem, czy to jakaś klątwa, ale zawsze na każdej dłuższej wycieczce do drugiego dnia przydarza nam się awaria sprzętu elektronicznego. Jak nie czujniki w dronie i utopienie go, to zasilanie w kamerze albo jak wczoraj problem z netbookiem. Dobrze, że miałem jeszcze poputko do zgrywania materiału na dysk i nie straciliśmy nic z wyjazdu. No nic, takie życie. Na szczęście pogoda dopisuje i mam nadzieję, że te 2 stracone godziny nam nie utrudnią zaplanowanych atrakcji na dzisiejszy dzień. Jak już się sypie, to do końca. Straciliśmy później około 30 minut przez wypadek po drodze, która była nieprzejezdna, ale na szczęście z pomocą dobrego człowieka udało nam się szybko wrócić na trasę. Jedziemy do Linton and Lynmouth. Są to 2 wsie położone obok siebie na północnym krańcu Exmoor, Devon. Jest to przepiękny obszar z masą paproci i wrzosami, które pokrywają rozległe wzgórza z dolinami i klifami oraz z widokowymi drogami, tak jak to przystało na Devon, które uważam dużo ładniejsze niż Cornwallia, ale o tym więcej w podsumowaniu naszej wyprawy do Cornwallii 2020. Linton to spektakularna, mała wiktoriańska wieś, zwana również jako angielska Mała Szwajcaria, najbardziej chyba znana z unikalnej kolejki klifowej o napędzie wodnym na stromym zboczu, który działa prawie nieprzerwanie od 1890 roku, która łączy Linton and Lynmouth. Jadąc drogą A39 wjeżdżamy do Lynmouth. Zaraz po wjeździe jest mały parking dla autobusów, na której jest darmowa zatoczka dla motocykli. Z drugiej strony jest bardzo duży parking dla samochodów i jak nie ma na początku miejsca, to warto jechać dalej, bo jest to duży parking i spokojnie coś się znajdzie. W Lynmouth jest charakterystyczna wieża reńska. Została zbudowana na koniec lat 50. XIX wieku przez generała Rawdon do przechowywania słonej wody, aby zaopatrywać swój dom w kąpiele morskie. Wieża została poważnie uszkodzona podczas katastrofy, ale później została ona wiernie zrekonstruowana. Z Lynmouth do Linton i odwrotnie można się dostać na piechotę zygzakowatą betonową ścieżką albo kolejką. My wybraliśmy się w górę akurat kolejką, by na szczycie w pobliskiej kafejce zrobić sobie krótki przystanek i podziwiać widoki oraz posilić się lokalnymi przysmakami. Niestety problem z elektroniką, kotki odbiły nam się czkawką i nie udało nam się zobaczyć niezwykłej Valley of the Rocks, znajdującej się nieco ponad kilometr od Linton. Jest to dolina nie przypominająca żadnej innej na północnym wybrzeżu, która posiada spektakularne, zwietrzałe formacje skalne o nazwie takich jak Devil Cheese Ring i Wrecked Jack w tamtym rejonie. Podobno częstym widokiem są dzikie kozy, które zamieszkują tą dolinę. Następnie udaliśmy się na piechotę do Watersmeet, trochę okrężną drogą, szlakiem przez las Bonicott. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem. I bardzo polecam samo Watersmeet, które mieści się przy drodze A39. Jest to miejsce warte odwiedzenia. Kaskady i wodospady oraz wiktoriański dom, który dawniej był lożą rybacką, a obecnie jest w niej herbaciarnia i punkt informacyjny ze sklepem. Jest to naprawdę mega fajne miejsce na fotografowanie, z którego można udać się do Lynmouth brzegiem rzeki Istlen, która wpada do morza. Ja robię sobie krótką przerwę, by na koniec opowiedzieć Wam
o polu namiotowym, na którym mieliśmy przyjemność nocować. Zostawiam Was ze szlakiem od Lynmouth do Watersmith. Said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me, it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. Powoli dochodziła wieczorna pora i musieliśmy się śpieszyć, by dojechać do pola namiotowego przed zmrokiem, który z czystym sumieniem każdemu polecam. Bridle Cot Barton Campsite, w opisie dodam link. Pole mieści się przy drodze A39, jest to jedno z tych miejsc, które można polecić z czystym sumieniem. Toalety i prysznice bardzo czyste. Dostęp do lodówki, zamrażarki oraz można podładować telefon bez problemu. Pole znajduje się na lekkim zboczu, ale miejsca jest na tyle, że można spokojnie sobie znaleźć kawałek dla siebie. Koszt to 8 funtów za osobę za noc. Można było również kupić lokalne, ekologiczne jajka od właściciela, który jest bardzo przyjaznym człowiekiem, a z którym miałem przyjemność rozmawiać o paleniu w piecach ekologicznym pelletem z trawy. Kolejnym przystankiem to Cornwalli jest prywatna wioska Clovelly, która w całości należy do jednego właściciela, ale o niej więcej w kolejnym filmiku, także nie zapomnij zasubskrybować. Do zobaczenia, cześć!